Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w mojej pracowni i jest ze mną moja specjalna modelka Amelka. I pewnie już się domyślacie, jakie fryzury będziemy dzisiaj robić, ponieważ zbliża się maj i zbliżają się komunie. Ja dostaję coraz więcej pytań o fryzury komunijne, dlatego dzisiaj razem z Amelką pokażemy Wam 3 bardzo fajne fryzury idealne na komunię. Zaczynamy od zrobienia pionowego przedziałka tuż za uchem, od przedziałka do ucha. Wydzielamy w ten sposób partię włosów nad uchem z obu stron głowy i łączymy te dwie partie razem ze sobą z tyłu głowy za pomocą gumeczki. Związujemy je razem w kucyka. Ta fryzura to będzie warkocz Elsy z Krainy Lodu, taka fryzura, którą dziewczynki uwielbiają. Ona będzie idealna do wianka, który założymy w tym przypadku, ale równie dobrze można też nosić ją bez wianka, z jakąś ozdobą, czy też bez ozdoby. Ona sama w sobie jest tak naprawdę wystarczająco efektowna. Wybieramy teraz kolejne 2 pasma poniżej tych pierwszych i znowu łączymy je razem z tyłu gumeczką, tuż pod tym pierwszym kucykiem. I rozciągamy sobie te lekko pasma nad gumką, żeby dodać im trochę objętości, ale też nie za mocno, żeby ta fryzura nie była za bardzo w nieładzie. Wybieramy teraz kolejne 2 pasma pod poprzednimi i znowu związujemy je w kolejnego kucyka. Im cieńsze będą te pasma, które wybieramy, tym bardziej efektowna będzie fryzura na koniec, ale też tym więcej trzeba będzie się przy niej napracować. Ja wybieram takie pasma średniej grubości, one nie są ani za cienkie, ani za grube. Wy dobierajcie sobie tak, jak uważacie, że będzie ładniej i bardziej Wam się podoba. Wybieram kolejne 2 pasma poniżej i znowu łączę je razem ze sobą gumeczką tuż pod poprzednimi. Gumeczki dobierzcie przezroczyste albo jak najbardziej zbliżone kolorem do koloru włosów, tak żeby nawet jak gdzieś tam wyjdą i się pokażą, żeby nie rzucały się w oczy. Wybieram kolejne pasma, znowu związuję je z tyłu głowy razem i cały czas tak naprawdę powtarzam tą samą czynność. Wybieram 2 pasma skrajne z obu stron, łączę je razem po środku gumeczką i rozciągam je lekko, żeby nabrały objętości, żeby ten warkocz był taki naprawdę gruby i efektowny. I kolejne pasma, i kolejne, i kolejne. Ta fryzura ma zdecydowanie wiele zalet. Jedną z nich jest to, że nadaje się ona świetnie do cienkich włosów, jak i do ciężkich włosów, grubych włosów. Ponieważ cienkim włosom genialnie dodaje objętości, a grube włosy świetnie trzyma w ryzach, dzięki temu, że jest zbudowana na gumeczkach. Każda z tych gumeczek bardzo dobrze trzyma tą fryzurę, trzyma włosy i nie ma szans, żeby ta fryzura się rozpadła. A to jest ważne w przypadku fryzur dziecięcych. Jeśli włosy są bardzo grube czy bardzo gęste, nie musimy rozciągać już tych pasm po związaniu, tylko możemy po prostu związywać je i zostawić bez rozciągania. Ale jeśli lubicie takie objętościowe fryzury, takie naprawdę super efektowne, to wtedy te pasemka jednak polecam rozciągać. Cały czas kontynuuję w ten sam sposób, wybieram po 2 pasma z brzegów naszych włosów i łączę je ze sobą po środku za pomocą gumeczki i tak aż po same końcówki. Ja na koniec założę do tej fryzury wianek, ale tutaj też bardzo fajną opcją jest na przykład powkładanie pojedynczych drobnych kwiatków pomiędzy sploty warkocza. No i mamy już pełną fryzurę razem z wiankiem. Zobaczcie, jak efektowny i objętościowy jest ten warkocz. Jest naprawdę, robi świetne wrażenie. Przechodzimy do fryzury numer 2. Zaczynam od zrobienia przedziałka przez środek głowy, od czoła aż po kark.
czyli dzielę włosy na dwie równe części. Jedną część na razie sobie podepnę, żeby nie przeszkadzała. Teraz będziemy potrzebować grzebienia ze szpikulcem. Przykładamy szpikulec do skóry głowy i rysujemy nim po skórze serduszko, robiąc tym samym przedziałek w tym kształcie. Nie całe serduszko, ale połowę naszego serduszka. Zobaczcie. Drugą połowę będziemy robić z drugiej strony. Ok, mamy połowę serduszka. Podpinam sobie pozostałe włosy, żeby mi się nie zmieszały z tym serduszkiem, żeby nie przeszkadzały. I teraz to samo zrobię z drugiej strony głowy, żeby dopełnić to serduszko drugą połową, czyli znowu rysuję szpikulcem po skórze głowy połowę serduszka, symetryczną do tej pierwszej. Zbieram teraz obie połówki razem, dobrze je wyczeszę i zwiążę je w kucyka. No i dobra, nasze serduszko, czyli podstawa tej fryzury jest już gotowe. Teraz przechodzę do włosów po bokach. Spryskam je sobie wodą, bo tak będzie o wiele łatwiej je zaplatać, ponieważ dziecięce włosy często są sypkie, takie niełatwe do zaplatania. Kiedy są mokre, jest to o wiele łatwiejsze. Tutaj możemy też użyć jakiegoś płynu do stylizacji, to nie ma znaczenia. Wyczeszę je sobie porządnie, żeby nie plątały mi się końcówki, kiedy będę zaplatać je od góry. Teraz wybieram cienkie pasmo włosów przy samym przedziałku, przez całą długość, od czubka głowy aż po czoło. Dzielę je na dwie części i skręcam je obie w tym samym kierunku. W tym przypadku skręcam je w prawo. Wokół własnej osi oczywiście. Teraz będę skręcać pasemka ze sobą w przeciwnym kierunku, czyli w lewo. Przełożyłam prawe pasmo górą, lewe dołem i dobieram trochę luźnych włosów do każdego z pasm. Po czym ponownie skręcam je w prawo, tak jak na początku. Teraz znów będę skręcać pasma ze sobą, tak jak wcześniej, w lewo. I znowu dobieram trochę luźnych włosów do każdego z pasm. Pamiętajcie o tym, że każde pasmo kręcimy zawsze w tym samym kierunku. W tym przypadku oba kręcimy w prawo, wokół własnej osi, po czym skręcamy je ze sobą w przeciwnym kierunku, czyli w tym przypadku w lewo. Teraz dobrałam sobie włosy do pasm i skręcam je razem ze sobą w przeciwnym kierunku. I znowu dobieram włosy do każdego pasemka, skręcam je znowu wokół własnej osi w prawo, pierwsze pasemko, drugie tak samo, dobieram i skręcam w prawo i skręcam oba razem ze sobą w lewo. I tak robię cały czas wzdłuż krawędzi serduszka, dopóki wszystkie włosy z tej strony głowy nie będą zaplecione. Za każdym razem pamiętajcie, żeby dobierać trochę luźnych włosów do obu pasemek i skręcać je ze sobą i znowu dobieramy, skręcamy, dobieramy, skręcamy. Cały czas tak samo, aż do karku.
Kiedy wszystkie luźne włosy po tej stronie głowy są już zaplecione, możemy związać je od razu gumeczką, albo możemy dopleść jeszcze kawałek, potem będzie nam trochę wygodniej kontynuować tą fryzurę. Ja sobie doplotę jeszcze tego twista aż po końce. Później go rozpuszczę, więc to nie ma znaczenia. Jest mi tak wygodniej, więc kawałek jeszcze sobie go zaplotę, zanim zwiążę go gumką. I powtarzam dokładnie to samo z drugiej strony głowy. Dokładnie to samo, więc jeśli to jeszcze nie jest dla Was jasne, cofnijcie sobie tutorial, obejrzyjcie jeszcze raz, jak zaplatałam prawą stronę, powolutku, krok po kroku i powtórzcie później to samo z lewej strony głowy. Ok, teraz zbieram wszystkie nasze włosy w jeden kucyk, razem z tym pierwszym kucykiem na bazie serduszka i rozpuszczę sobie te sploty po to, żeby po prostu powstał klasyczny kucyk. Owinę sobie jego gumkę pasmem włosów, żeby to wyglądało estetycznie, żeby ją ładnie ukryć. Jak owinąć gumkę pasmem włosów, robiłam do tego tutorial, krok po kroku, wyświetli Wam się teraz link na ekranie, możecie sobie do tego wrócić. Teraz dzielę naszego kucyka na dwie równe części i znowu będziemy je skręcać. Skręcamy je wokół własnej osi w tym samym kierunku i ze sobą razem w przeciwnym kierunku. Czyli znów delikatnie skręcam każde z tych pasm w prawo i potem razem oba w lewo. Na koniec, kiedy już związałyśmy końcówki gumeczką, zwijamy naszego twista w koczek, po prostu w koczka ślimaczka, czyli wokół własnej osi, blisko przy głowie, tuż nad karkiem upinamy sobie wsówkami, upinamy odstające końcówki. Możemy troszkę porozciągać te poszczególne pasma, ale to nie jest konieczne. Ta fryzura będzie bardzo wygodna, żadne włosy nie latają, wszystko jest ciasno upięte, jednocześnie jest bardzo efektowna i bardzo dziewczęca. Ja sobie jeszcze wygładzam te poszczególne sploty, żeby nie odstawały od nich żadne małe włoski. Jeśli coś odstaje, można upiąć wsówkami, przygładzić lakierem, czy też jakimś mocniejszym żelem i fryzura gotowa. Przechodzimy do fryzury numer 3. To będzie korona z warkocza pull-through. Zaczynamy od przedzielenia włosów na 4 części, 4 równe części. Najpierw prowadzę przedziałek przez całą głowę wzdłuż, od czoła aż po kark, czyli dzielę włosy na dwie połówki, a następnie dzielę je kolejnym przedziałkiem od ucha do ucha. W ten sposób powstają nam 4 równe części. Dobra, mamy to. Teraz każdą z tych 4 części będziemy dzielić na 3 części. 3 równe części. Pierwsza. Druga i trzecia. One oczywiście nie muszą być idealnie równe, ale raczej dobrze, żeby były do siebie zbliżone. Mamy 3 części, teraz każdą z nich zwiążemy w małego kucyczka.
To jest pierwszy kucyk i teraz zwiążę tak samo pozostałe dwie części. Ok, mamy 3 kucyki. Teraz powtarzamy to samo z każdą wydzieloną wcześniej partią włosów. Każdą z nich dzielimy na 3 w miarę równe części i każdą z tych części związujemy w kucyka. Te kucyki powinny iść mniej więcej dookoła głowy, raczej w dosyć równej linii, więc starajmy się wiązać jednego obok drugiego mniej więcej na tej samej wysokości. Ta fryzura znowu jest świetna zarówno dla cienkich włosów, jak i dla grubych i ciężkich włosów, ponieważ tak jak nasza pierwsza fryzura, świetnie dodaje objętości cienkim włosom i też genialnie trzyma w ryzach grube, ciężkie włosy. Dzięki temu, że jest zbudowana na gumeczkach, jest bardzo stabilna, praktycznie nie ma szans, żeby się rozleciała, więc będzie też dla dziecka bardzo wygodna. W zasadzie wszystkie 3 fryzury, które Wam dzisiaj pokazuję, są idealne zarówno właśnie dla cienkich włosów, jak i dla grubych włosów. Natomiast ta środkowa, druga fryzura, nie dodaje może na tyle objętości, ona bardziej trzyma te włosy w ryzach, jest bardziej taka spięta, zbita, a pierwsza i trzecia może nam naprawdę tej objętości świetnie dodać. Wszystkie 3 fryzurki możecie oczywiście ozdobić albo kwiatami, albo jakimiś ozdobami, nawet wiankiem. Wianek też sprawdzi się w przypadku tych 3 fryzur. No i w przypadku fryzur dziecięcych, takich właśnie dosyć skomplikowanych, fajnie jest te włosy najpierw sobie albo zmoczyć wodą, albo zmoczyć jakimś płynem do stylizacji. To bardzo ułatwia czesanie, bo trzyma w ryzach właśnie te sypkie włosy, które są takie dosyć ciężkie. Ciężko jest z nimi pracować, to nie jest łatwy typ włosów. Także jeśli one będą mokre, będzie nam o wiele łatwiej zaplatać, czy też robić z nimi cokolwiek. Dobra, związuję ostatniego kucyka. Zobaczcie, że teraz dookoła głowy mamy jeden przy drugim malutkie kucyki. Wracamy do tyłu, będziemy zaczynać pleść naszą koronę. Wybieram pierwszego kucyka, zaczynam ją pleść z tyłu, więc wybierzcie któregoś kucyka z tyłu. Dzielę go na 2 części. Te części przekładam górą i dołem, nad i pod kolejnym sąsiednim kucykiem, czyli tak jakby przekładam go przez środek. I związuję je razem z kolejnym kucykiem. Czyli pominęłam sąsiedni i związuję je z kolejnym. I teraz rozciągam sobie te pasma między gumkami, żeby już dodawać tym włosom objętości. I znowu biorę tego pominiętego wcześniej kucyka. Dzielę go tak samo na pół, na 2 części, które przekładam znowu wokół sąsiedniego kucyka, jedną górą, jedną dołem. I związuję razem z kolejnym kucykiem. I znowu rozciągam sobie pasemka między gumkami. Dodajemy warkoczowi objętości w ten sposób.
I znowu powtarzam to samo. Biorę tego pominiętego wcześniej kucyka, dzielę go na pół, przekładam połówki wokół sąsiedniego kucyka, jedną górą, jedną dołem i związuję je razem z kolejnym kucykiem. Cały czas powtarzamy ten sam ruch. I po związaniu znowu będę rozciągać te pasemka, żeby dodać tym włosom objętości. No i słuchajcie, kontynuujemy cały czas w ten sam sposób. Za każdym razem bierzemy tego pominiętego wcześniej kucyka, dzielimy go na pół, przekładamy połówki górą i dołem naokoło kolejnego sąsiedniego kucyka i związujemy je z następnym kucykiem. Po czym te połówki sobie rozciągamy, dodajemy objętości i znowu przechodzimy do pominiętego kucyka, dzielimy go na pół, przekładamy, związujemy i tak cały czas dookoła głowy powtarzamy ten sam ruch. Jeśli po drodze wychodzą Wam jakieś końcówki, jakieś takie krótsze włoski, tak jak tutaj widzicie, że już coś wyszło, nic się nie przejmujcie, to jest naturalne, włosy nie są zawsze jednej długości, one zawsze gdzieś tam się już kończą powoli. Potem na koniec będziemy ukrywać te odstające włoski, po prostu poupinamy je wsówkami pod naszym warkoczem. No i dobra, zobaczcie, skończyły nam się kucyki do dobierania, więc teraz już bez dobierania po prostu przekładamy połówki kucyka z jednej i z drugiej strony tego sąsiedniego, tak jak wcześniej, tylko nie dobieramy go do kolejnego kucyka, a zostawiamy po prostu luzem. I znowu tak samo, poprzedni kucyk dzielimy na pół, jego połówki przekładamy górą i dołem nad i pod sąsiednim kucykiem i związujemy gumką. I tak zaplatamy aż po same końce. Oczywiście też w międzyczasie rozciągamy sobie te pasma między gumkami i na zmianę jednego kucyka raz drugiego dzielimy na pół, przekładamy jego połówki wokół tego drugiego kucyka i związujemy gumką z drugiej strony. I tak aż po same końcówki. Dobra, związane.
warkocz gotowy, więc teraz owijamy go wokół głowy, tuż za tym naszym pierwszym splotem, który jest już zrobiony. Możemy go ukryć pod spodem, jeśli on już jest krótki i to już są tak naprawdę same końcówki. Jeśli jest długi, po prostu owijmy go wokół głowy za naszym pierwszym warkoczem i ukryjmy końcówki pod spodem. I oczywiście upinamy wsówkami, tak żeby nie było ich widać, pod spodem. Chowamy wszystkie te odstające włoski, odstające końcówki, żeby ta fryzura dobrze się trzymała i została na miejscu. Do tej fryzury też możecie założyć jeszcze dodatkowo wianek, aczkolwiek ona sama w sobie już jest bardzo efektowna i czasem wystarczy tak naprawdę jakiś jeden pojedynczy kwiatek gdzieś wpięty we włosy albo jakaś delikatna ozdoba, ale to już zostawiam Waszemu gustowi i Waszemu wyborowi. No i co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać, jak Wam poszły te fryzury, czy udało Wam się je zrobić i czy w ogóle chcecie więcej takich odcinków z fryzurami dla dzieci. Jestem bardzo ciekawa, czy są tu mamusie, które uczą się czesać swoje córeczki. Dajcie znać. I jeśli nie chcecie przegapić kolejnych fryzur, oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału. Zostawiam Wam też linki do mojego Facebooka i Instagrama, tam jest ze mną taki kontakt bardziej na bieżąco. I widzimy się już niedługo w kolejnych tutorialach. Pa!